Cześć, siemano. Sądząc po ilości komentarzy zarówno pod filmem, jak i na tibijskich forach, ostatni film wywołał niemałe poruszenie w tibijskim świecie. Tym bardziej zachęciło mnie do nagrania tego jakże kontrowersyjnego filmu, czyli czy tak naprawdę Dominando w kontekście gier MMORPG ma jakąkolwiek rację bytu, skąd się to wywodzi i czy jest to zgodne z duchem tak naprawdę tego typu gier. Otóż, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest Dominando. Tibi jest to grupa ludzi, zazwyczaj jakaś gildia, która wykorzystując swoją pozycję na serwerze, jak i siłę, przewagę levela oraz pieniędzy, stara się wpłynąć na całą społeczność danego serwera w jakiś sposób, narzucając swoje zasady, jakiś tam punkt widzenia. No i czasami w mniej lub bardziej humanitarny sposób stara się przekonać graczy na danym serwerze do swoich racji. Czy jest to dobre, czy złe, to nie mnie to oceniać. Każdy gdzieś tam na ten temat ma swój pogląd. Natomiast odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są gry MMORPG. Oczywiście MMO, wiadomo, jest to po prostu gra sieciowa, w którą zrzeszająca graczy z całego świata. Natomiast RPG, Role Playing Games, czyli jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w rolę w tej grze, wcielamy się w bohatera, wcielamy się w naszą postać. Co za tym idzie? Tak naprawdę jest to takie alternatywne życie, gdzie każdy może być teoretycznie kim tylko sobie żywnie zapragnie. Oczywiście w obrębie danego świata, danego lora, czy danego uniwersum konkretnej gierki, tak? Czyli jeśli ktoś zapragnie być królem, ma na tyle siły, ambicji, wytrwałości, może być królem. Jeśli ktoś chce być błaznem, takich na większości serwerów naprawdę nie brakuje, może być błaznem. A sądząc po płaczach w komentarzach oraz na chatach, takich jest naprawdę sporo. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja osobiście miałem okazję być po obu stronach barykady. Jakieś 500 leveli spędziłem jako gracz totalnie neutralny, nie mając związku ani z Dominando, ani z jakimś ruchem oporu, nazwijmy to. Natomiast kolejne około 500 leveli spędziłem już w gildii dominującej w RF-u na Celeście i miałem okazję zobaczyć grę z drugiej strony. I szczerze powiedziawszy, to czasami mocno się dziwię całej tutaj burzy, jaka jest wokół tego tematu wywoływana, zwłaszcza przez graczy w okolic jakichś 300, 200, 400, 500 poziomów, bo z mojego doświadczenia to na takim przedziale levelowym, zwłaszcza tym niższym, to Dominando jest trochę jak potwór z Loch Ness. Każdy słyszał, ale nikt nie widział, bo tak naprawdę kiedy byłem graczem neutralnym, to mój pierwszy kontakt z graczami z Dominando miał miejsce chyba jak brakowało nam ludzi albo na Zelos, albo na finał Goldów, czy coś w tym stylu i po prostu zaczęliśmy szukać kogoś, żeby się do nas dołączył i zgłosiło się właśnie kilka osób z RF-u. Dzięki temu mieliśmy full skład, także można powiedzieć, że poznaliśmy ich od tej dobrej strony, bo po prostu nam pomogli zrobić tego bossa. A tak naprawdę na respach, bijąc katedrę, prizony, jakieś kobry i tak dalej, to tak naprawdę kiedy nie spotykamy tak naprawdę graczy z gildii dominujących, bo zazwyczaj oni biją topowe spoty typu w tej chwili Gnome Proma, typu Soulwar i tak dalej i raczej tak naprawdę nawet gdyby na serwerze te spoty były otwarte, to sądzę, że poza gildiami dominującymi nie znalazłoby się za wiele teamów, które odważyłyby się tak naprawdę tam pójść mimo wszystko. Natomiast krzyków i narzekań jest bardzo dużo. Często pojawia się temat paymentów za transfery, za Harbazar. No, czy jest to etyczne, to już
inna sprawa, natomiast uważam, że gildia dominująca ma pełne prawo dyktować takie warunki. Jakby nie patrzeć, w jaki sposób trzyma ryzy na serwerze, w jaki sposób stara się tworzyć społeczność na serwerze. Również staramy się pozbywać graczy, którzy w jakiś sposób przeszkadzają tej społeczności i nie dostosowują się do panujących zasad, więc jak najbardziej, żeby właśnie jak najmniej takich osób się pojawiało na serwerze, którzy po prostu nie chcą się dostosować, którzy nie potrafią koegzystować w naszym community, no to wydaje mi się, że jest to jakiś tam argument po to, żeby po prostu te osoby przesiewać, no bo jeśli ktoś zapłaci payment, no to też w jakiś sposób deklaruje chęć akceptacji tych zasad oraz koegzystowania w naszym community, tak? Więc też nie uważam tego za coś strasznego, no bo to jest jakaś tam symboliczna opłata, natomiast pozwala tutaj przenieść nam się na serwer, który ma jasne zasady. Gdzieś tam z jakiegoś powodu chcemy się na ten serwer przenieść z innego, więc no dlaczego nie? Jeśli chodzi oczywiście o narzucanie innych zasad, czy zamykanie respów i tak dalej, no wiadomo, to są jakieś tam zasady. Ktoś może je krytykować, ktoś się może z nimi zgadzać, ktoś może być przeciwko nim otwarcie i tak dalej, no ale na tym polega roleplaying. Jeśli jakaś gildia, jakaś grupa ludzi ma czas, zasoby, możliwości, czy po prostu wystarczająco duży level, żeby narzucać jakieś zasady, to żeby objąć, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, władzę na danym serwerze, no to myślę, że ma do tego prawo. To zjawisko w Tibi było od zawsze, czy to na serwerach PvP, czy non-PvP. Oczywiście wiadomo, że inaczej to się objawia czy to na PvP, czy na non-PvP, natomiast występowało zawsze i zawsze jakoś społeczność musiała się z tym godzić. Tak jak mówię, to jest oczywiście punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, natomiast szczerze powiedziawszy, kiedy byłem graczem neutralnym, to więcej złego spotykało mnie ze strony innych graczy neutralnych, tudzież gdzieś tam graczy z Hunted listy, niż z samej strony dominando, bo tak naprawdę na większości respów się z nimi po prostu nawet nie spotykamy. I taka niestety jest tutaj prawda. Natomiast ja wiem, że też gdzieś tam działa taka psychologia, że dlaczego ktoś ma mi czegoś zabraniać, tym bardziej w grze. No okej, no jest to gra, natomiast tak jak mówię, jest to w jakiś sposób wcielanie się w rolę, w jakieś wchodzenie w buty postaci i wyjście ze świata z codzienności do przeniesienia się do świata gier, tak? Po coś ludzie to robią, no i tak naprawdę jeśli ktoś mówi, że jest to żenada, czy jest to śmieszne, że ktoś próbuje dyktować jakieś zasady w grze, no to właśnie mija się z całym zamysłem tutaj według mnie roleplayingu, czy tego RPG tak naprawdę, gdzie właśnie wcielamy się w taką rolę, więc mamy taką możliwość, więc to robimy. Ktoś może wcielać się w inną rolę. Każdy gra w komputer tak jak lubi, więc każdy może wcielać się w inne role, każdy może podchodzić do gierki w inny sposób. Nikomu nie da się przecież tak naprawdę czegoś zarzucić. Grę zawsze można zmienić, serwer można zmienić, tak samo można zmienić profesję, czy sposób grania, czy cele w samej gierce, kto co i czego oczekuje, co chce osiągnąć. Tak naprawdę po to są gry, żeby gdzieś tam uciec od codzienności i wcielić się w troszeczkę inny świat, wejść w inne buty i spojrzeć na to z innej perspektywy. Gdzieś tam niektórzy oczywiście sobie mogą chcieć rekompensować niepowodzenia w życiu osobistym czy codziennym, natomiast przez grę, no natomiast też trzeba na to patrzeć z drugiej strony, że na co dzień mamy zasady, w grze też możemy mieć jakieś zasady.
Tak samo spotkałem się tutaj gdzieś z dużą krytyką, że chcemy, żeby gracze rezerwowali respy przez Discorda. Pojawiły się głosy, że przecież Discord to nie jest część gry i łamie to w jakiś sposób zasady regulaminu Chipsoftu. No ja się z tym nie zgadzam. Skoro społeczność korzysta z Discorda do komunikacji się ze sobą, do rozmawiania, do wymieniania się informacjami i to również w dużej mierze osoby, które krytykują to podejście, z tego korzystają, no to według mnie Discord też staje się w tym momencie jakby częścią gry, czy Discord, dawniej było Ventrilo, TeamSpeak i tak dalej, jako komunikator, jako sposób komunikacji między graczami, tak długo jak nie ma też komunikacji głosowej w samym kliencie. Uważam, że Discord jest częścią gry i korzystanie czy bukowanie respów poprzez Discorda jest tak samo elementem gry, jak umawianie się poprzez Discorda na bossy, na hunty, na questy i tak dalej. Według mnie tu się nic nie zmienia i jest to cały czas element tak naprawdę gierki. Także uważam, że wszelkie płacze, wszelkie narzekania, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, swoje podejście, natomiast w większości też należy się zastanowić, dlaczego gramy na danym serwerze, na którym jest Dominando, a nie zmieniliśmy go na inny. Dlaczego nie gramy na serwerze, na którym wręcz nie ma Dominando, bo są takie serwery. I myślę, że odpowiedź na to pytanie też przychyli się do tego, że jednak Dominando nie jest do końca takie złe. Także uważam, że każdy kij ma dwa końce i należy popatrzeć na to z różnych stron, a nie tylko ślepo mówić, że coś jest złe, coś jest niedobre, bo nam nie odpowiada, bo gdzieś tam ktoś nam narzuca jakieś zasady, bo ktoś nam czegoś zabrania. Bo w jednej sytuacji może być to dla nas problemem, natomiast w innej sytuacji może to być dla nas nawet dobre, więc naprawdę zastanówmy się, zanim zaczniemy coś krytykować. Wiem, że ten film jest kontrowersyjny, wiem, że wywoła niemałą burzę, wiem, że za chwilę będzie masa komentarzy, o jaki pewnie zapłacili mu za nagranie tego filmu. Nie, nikt mi za to nie płaci, nikt nie jest w stanie mnie zmusić do nagrania takiego filmu. Kanał jest mój. I to, czy ja powiem, że na nim, że mój monitor jest czarny czy biały, to jest tylko moja i wyłącznie moja sprawa. A ja dzisiaj wam dziękuję za uwagę, życzę udanej reszty majówki, samych sukcesów na tibijskiej arenie i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.